Witamy bardzo serdecznie. Już pierwszy dzień wiosny jest za nami. Witam Cię, Tomeczku. To jest najlepszy specjalista, jeżeli chodzi o firmę Carre, bo dzisiaj mówimy o produkcie firmy Carre. Tak jest. Dzisiaj będziemy pokazywać maszynę, która nazywa się regenerator łąki. Taka trochę może dziwna nazwa, ale łąki należy dbać. Tak, należy je regenerować. Regenerować. Proces regeneracji w przypadku łąk, powiedzmy takich bardziej przemysłowych, nazwijmy w ten sposób, takich profesjonalnych. Nie mówimy o domowych trawnikach, bo to do domowego trawnika tam bym nie wpuszczał maszyny z ciągnikiem dokładnie. Na małe areały. Jakie procesy wykonujemy tą maszyną? Tutaj mamy maszynę, która może wiele rzeczy zrobić w jednym przejeździe. Bo to jest właśnie cenne. Może najpierw wspomnijmy o tym, po co w ogóle ta maszyna jest. Tak, warto o tym wspomnieć. Tom. Regeneracja łąk to jest taka potoczna, powszechna nazwa, ale oczywiście chodzi o wszelkiego rodzaju użytki zielone, Tak. pastwiska, miejsca, na których na przykład pasą się stada hodowlane. Mogą Dokładnie. to być krowy, mogą to Różne. być owce, no wszystko co wychodzi na zieleń. I korzysta z tej dobrodziejstwa zieleni. tego użytku Mogą to zielonego. być też stadniny koni, gdzie te konie sobie biegają. I teraz ta maszyna ma różne role i różne zadania przed sobą do wypełnienia. Takim podstawowym zadaniem to jest tak zwana wertykulacja, czyli napowietrzenie gleby. Proces polega na nacinaniu. Tam Tak są jest. specjalne noże, one są dwustronne. Tak Jeszcze, jest. one de facto mają 4 pozycje, bo są dwustronne. Tak jest. Jeszcze Można regulować na obniżyć tego. wysokość Jest w zależności od tego, jak się zjadą. Dokładnie, bardzo wygodne. I one mają proces nacinania, bo to też chodzi o to, żeby jak gdyby uaktywnić po pierwsze użytki zielone, po drugie przeprowadzić taki proces właśnie napowietrzania, ponieważ system korzeniowy traw ma to do siebie, że on może się na tyle zagęścić, że łąka staje się mało wydajna i wręcz też poprawia to gospodarkę wodną. Tak jest. Łąka staje się taka Aczkolwiek- jak tutaj, na której stoimy, że ta darnia jest tak osadzona twardo Twardo i Że mamy tam- sucho, i wybitnie że tam sucho. nic nie przenika do tego, więc Dokładnie tak. jest to też potem łatwiejsze dla przebijania się chwastów, bo chwasty wszędzie wyrosną, Dokładnie. a trawa potem marnieje, no Pierwszy proces, czyli nacinamy. nacinamy. Tu jeszcze wróćmy do tego nacinania, bo to jest mega ważny proces. Nacinanie pionowe, czyli stąd Tak. właśnie nazwa, wertykulacja, czyli w Pion. pionowy sposób. Dokładnie Bo tak. samo nacięcie pobudzi oczywiście nam korzenie, dostarczy powietrze, nawet nam ogrzeje tutaj tą szczelinę Tak. zrobioną nożem, ale również umożliwi, że łatwiej gleba będzie chłonęła wodę, będzie bardziej ją absorbowała. Często słyszymy teraz w ostatnich szczególnie latach, ale szczególnie w tym roku się mówi o suszy hydrologicznej, czyli o procesie takim, który mamy niedostatek wody, ponieważ zima, zabrakło opadów śniegu o odpowiedniej intensywności, nie mamy zachowanej odpowiedniej ilości wody, tak zwanej zimowej, która jest bardzo ważna dla wszystkich, bo to nie tylko użytki zielone, bo to też dotyczy innych pozostałych upraw. I na wiosnę możemy mieć opady, albo możemy mieć je chimeryczne, nie wiadomo ile ich będzie i łapiemy każdą wodę poprzez właśnie ten Tak proces, jest. że mamy nacięcie i to wchodzi do ziemi w ten system korzeniowy, bo to Tak wiadomo, jest. że głębiej, no to by był deszcz nawalny, ale No, deszcze nawalne są najgorsze dla wszystkich Dokładnie. użytków rolnych. dokładnie, jakie a tylko jak można sobie wyobrazić. nie byłoby jeszcze tej wertykulacji, to w ogóle by ta woda spłynęła i nie byłoby żadnego pożytku z tej wody. Tak jest. Dodajmy, że maszyna posiada regulację kąta natarcia tych noży. Tak. Użytkownik może sobie ustawić te noże pod większym kątem, mniejszym, bardziej agresywnym, Tak. w zależności od tego, jaką właśnie ma trawę, iluletnią i co tam na tej łące czy na pastwisku się działo. Tak. Jeżeli na przykład miał stada krów, to te krowy wiadomo, one ubijają glebę i ona jest mega twarda. To jest też taki Jest proces. zagęszczona też Jest wtedy, nie? zagęszczona, ale też zwróćmy uwagę, Tomku, na to, że jak gdyby wyartykujmy. Ten proces regulacji możemy dwojako wykonać, bo jest w wersji tańszej jest tak zwana śruba rzymska. Tak, jest śruba rzymska, która czyli po prostu mechaniczna regulacja. Przez obrót i ustawia się ten kąt, lub hydraulicznie, co Lub jest bardzo hydraulicznie, wygodne. Wtedy wygodnie z operator kabiny ciągnika. reaguje, bo te użytki zielone z reguły mamy w takich trochę nieraz dziwnych miejscach. Tak, czasami Powiedzmy jest tak, sobie że jest szczerze. też mozaika nawet na Dokładnie pastwiskach i trzeba tam więcej podać tego To kąta. nie jest duża dopłata. Moim zdaniem warto zainwestować, a już w maszynę 6-metrową, bo tu pokazujemy 3-metrową maszynę. Tutaj pokazują 3-metrową, no nie mamy też jakiegoś gigantycznego Przy powiedzmy, użytku zielonego. 6-metrowej to już my z kolegą mocno napieramy, żeby jednak ta inwestycja w ten siłownik była zrealizowana. Na tych użytkach zielonych mogą być różne niespodzianki.
Tak, Bo tu mogą być mówimy, tak jak tutaj mówimy o bardzo fajnym, gładkim terenie, pofalowanym, ale bez niespodzianek, nazwijmy. tak, mogą być takie niespodzianki typu na przykład kretowiny, kretowiska, jakieś takie Najczęstsze. wyrosły nam nagle z podziemi, bo krety Dokładnie. tą ziemię na powierzchnię gleby przetransportowały. No i tam są dziury w tym. Dziury. I teraz jak sobie konie biegają po takiej łące, no to mogą Tak, niestety kopytem to jest trafić. jedno, ale tu już nawet bym na to Różne rzeczy się dzieją. inaczej bym, Tomku, spojrzał, bo oprócz tych kretowin to jeszcze mamy tak zwane nawóz organiczny, nazwijmy nawóz językiem organiczny, dyplomacji. Który też pozostaje, Potocznie niektórzy mówią placki, krowie, tam Tak. określenia są on różne. pozostaje w jednym miejscu, więc czemu go nie Rozprowadzić. rozprowadzić na polu? I jeszcze powróćmy na sekundę do tej wertykulacji, plus właśnie to rozprowadzenie. Jeżeli ktoś stosuje na przykład gnojowice, Tak, to łatwiej będzie mu też to potem wprowadzić do gleby. Dokładnie to tak, tak. na marginesie mówiąc. to jest słuszna, to jest cenna uwaga. Ale te kretowiny to jest też takie niebezpieczeństwo, że, no bo użytki zielone, jeżeli nie mówimy o łąkach, to jest jedna strona medalu, czyli dbamy o kończyny zwierząt, ale jeżeli mówimy o użytkach zielonych, które będziemy kosili, będziemy pozyskiwali masę zieloną, siano lub tudzież inne produkty wynikające z tego, te kretowiny nam przeszkadzają w dwojaki sposób. Jedno, przede wszystkim niszczą nam kosiarki. Większość już jest listwowych. Tak jest. One mają zabezpieczenia, są przygotowane na tego typu niespodzianki. Niemniej jednak to jest bardzo niekorzystne dla nich ze względu na ich zużycie. Tak, To jest dokładnie. raz. A dwa, powoduje to, że ta kretowina później, ta górka się miesza z koszoną trawą, co oczywiście bardzo mocno obniża walory pokarmowe pozyskanej nawet, paszy. tak. Nie? I te kretowiny i tu jedno, że te nacięcia jak gdyby już częściowo to załatwiają, czyli nacinają te krowie placki i te kretowiny. Zaraz za tymi nożami znajdujemy zgrzebło. Ja bym to tak Tak nazwał. jest. Zanim to zgrzebło jeszcze przyjdzie, to mamy jeszcze włókę wyrównującą. Tak. I to jest właśnie to, co nam wygładza, powiedzmy, te kretowiny. Włóka jest zamocowana na takim potężnym kawale metalowej blachy, powiedzmy. To jest specjalna stal, która jest też odporna na elastyczne takie przegięcia i te wszystkie Tak. naprężenia, które tam mają miejsce. I ona na dole jest karbowana. Tak. I Po to jest właśnie, żeby to ładnie sobie wychodziło między tymi ząbkami. Tu nawet będziemy to widzieć, maszyna dokładnie przejeżdża. tak. To jest fajny choklik słowny, bo ja nazwałem to zgrzebło, Tomek A do nazwał to zgrzebła zaraz włókiem. dojdziemy. To jest różnica właśnie nazewnicza, nie? Dla mnie jest to tak zwane zgrzebło metalowe, ciężkie z zębami, ale Tomka nazwa jest bardziej fachowa i tutaj jak najbardziej muszę sam się przed sobą jak gdyby Powiedzmy, przeprosić. że mamy zgrzebło, czyli włókę, Włókę. a za nią mamy zgrzebło palczaste, czyli palce Włóka zgrabiające. też technicznie tu jest tak to rozwiązane, że on jest na takich samych sprężynach, jakich są zamontowane te noże docinające. To są szerokie, mocne sprężyny, które powodują, że istnieje możliwość bardzo intensywnej ich pracy. Tak jest. Poza tym te włóki, one mają krótką szerokość roboczą, tutaj to nawet widać, Dokładnie i tak. one są ustawione jedna za drugą, Tak. żeby właśnie umożliwić, jeżeli się pojawią duże ilości Ona trawy, ma żeby tam też, nie wiem czy przechodziły zwróciłeś pomiędzy nimi. uwagę, Tomek, taką jeszcze fajnie wyprofilowany kształt, po to, żeby ta intensywność jej pracy była jak gdyby lepsza i ona, żeby sama w sobie była też sztywniejsza. Nawet przed dosłownie wejściem w kadr my żeśmy mieli taki raport z innego rejonu Polski, gdzie była regeneracja torfowiska i koledzy tam ustawili trochę za agresywnie na bardziej podmokłym terenie, bo tu jest akurat sucho. No i tam zachodziło już takie wyrywanie wręcz No, nami. tam się tu działo wiele, ponieważ to jest, wiemy, takie tereny torfowe są bardziej miękkie. miękkie I maszyna lubi od razu wejść, zapaść. głębiej, to też Tak. pokazuje, jak mocna jest ta maszyna. Że to ona może nie wygląda na mocarza, ale robi Ona kawał jest ciężkiej bardzo roboty silna, bardzo odporna na te i wszystkie może naprężenia. bardzo agresywnie pracować. Tak. Dlatego tu ta regulacja jest bardzo indywidualna. Tak jest. Koledzy na telefonie usłyszeli nasze uwagi i już po drugim przejeździe to wyglądało super. Czyli wyrównujemy tym, powiedzmy, włóką zębatą, nazwijmy, elementową, Tak, jak już tak będziemy językiem fachowym się posługiwali. Czyli mamy już zgrabione te wszystkie górki, nie górki, Tak. placki, niespodzianki czy No coś i takiego. wtedy możemy przystąpić do pracy wykonywanej przez te palce właśnie. Dokładnie tak, zgrzebło, Tutaj palce, właśnie widzimy, jak sobie brona teraz tam palcowa, to jest też
całe mnóstwo określeń. One mają wiele funkcji też, te palce, bo z jednej strony rozgrzebią jeszcze to, co wszystko było. Gdybyśmy mieli siewnik, to nam jeszcze trochę przykryją nasiona trawy. Precyzyjnie nam rozprowadzą to, bo Tak. chodzi o to, żeby użytek zielony był maksymalnie wyrównany, maksymalnie Wręcz przygotowany. wygładzony. Nawet podejdźmy chwileczkę, pokażmy w takim skrócie telegraficznym, o czym żeśmy mówili. Zaczęliśmy od tej przedniej części, od tych noży. Zwróćmy uwagę, właśnie one mają podwójne ustawienie i jeszcze jest dodatkowa śruba, gdzie mogę przesunąć w jedną stronę po obróceniu i to wykorzystujemy ten nóż maksymalnie. I tu On mamy tą jest potężną na sprężynę. potężnej sprężynie, bardzo szerokiej. Widać, że jest mocno przymocowany i też może to będzie się rzucało w oczy. One są tutaj jak gdyby, mają takie jak gdyby okrągłe elementy. Dlaczego? Dlatego, że mogę zmieniać kąt, czyli agresywność pracy. To jest bardzo istotne, żebyśmy mogli dopasować się do każdego rodzaju użytku zielonego, żeby nie kupować maszyny na jeden rodzaj, bo to jest niepotrzebne wydanie na pieniądze, a to jest mega uniwersalne. Może paść pytanie, gdzie się ustawia głębokość roboczą tej maszyny? To się ustawia na tych kołach właśnie bocznych. Koła Tutaj mamy boczne, korbę, dokładnie. obok mamy skalę tutaj na ząbkach. Kręcimy oczywiście z jednej i z drugiej strony. Dokładnie, Musimy ustawić tak samo. I oczywiście do transportu je składamy. Kolejny element, podejdźmy nawet troszeczkę bardziej już z tyłu, bo to będzie więcej widać, to jest właśnie ta brona, włóka zębowa elementowa. Na takiej samej sprężynie jak jest nóż i właśnie widać jak ona sprężynuje i mówiłem o tym kształcie. Ten kształt jest bardzo istotny, bo gdyby to było proste, mogłoby nie do końca dobrze sprawować się na gruntach i niewłaściwie rozrzucać to, co jest na powierzchni pola. I oczywiście te zęby, o których mówiłem, jest elementowa. Dlaczego? Bo ukształtowanie terenu może decydować o tym. To jest bardziej się maszyna dopasowywuje i jest większa efektywność jej pracy. Kolejne to jest brona rozgarniająca, zagarniająca, palce sprężyste. Tu nazw jest kilka, zgrzebło palczaste, jest kilka. To jest dosyć prosta rzecz. Można by powiedzieć nawet, niektórzy by powiedzieli, a po co to? To jest bardzo istotne właśnie dla procesu tego idealnego rozrzucenia, że nawet jeżeli... to tutaj widać na polu. Dokładnie, gdyby coś się gromadziło tutaj i zostałoby puszczone dalej, to powoduje, że to będzie ładnie rozproszone. Możemy powiedzieć tak, są 3 fazy. Pierwsza faza to jest wertykulacja, druga faza to jest wyrównanie pola, a trzecia jest wygładzaniem pola i rozciąganiem tych wszystkich resztek. Maszyna niepozorna, 3 metry, ale maszyną tą idziemy od 10 do 15 km na godzinę. Tomeczku, dziękuję za ogrom Bardzo wiedzy. dziękuję. Trzymajcie się, do następnego ciekawego materiału. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.